Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szybki komentarz po danych o inflacji w USA za styczeń. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Szybki komentarz po danych o inflacji w USA za styczeń. Za nami niezwykle interesujące dane o inflacji za styczeń, które będą rzutowały na praktycznie wycenę wszystkich klas aktywów na świecie. Warto je bardzo ściśle teraz monitorować, to co się będzie działo na wykresie, ale moim zdaniem jedną z najciekawszych obserwacji, na jakie należy teraz coraz bardziej zwracać uwagę, to powiązanie i ścisła korelacja zachowania ropy naftowej z inflacją CPI. Ten bardzo prosty model, który dzisiaj przedstawiłem w porannym komentarzu, który w bardzo ładny sposób, praktycznie w 100% sprawdzał się w 2022 roku, wygląda na to, że dalej funkcjonuje, ponieważ spadki ceny ropy naftowej w styczniu się zatrzymały i na tym wykresie widać to po zachowaniu średniej 21-sesyjnej dla ropy naftowej. Niebieska część wykresu to jest ta średnia krocząca ropy naftowej i nałożenie tego względem poziomów z poprzedniego miesiąca pozwalało w 2022 roku oszacować, czy inflacja spadnie, czy też wzrośnie, jak może się zachowywać. I okazało się teraz, że w styczniu inflacja na poziomie 6,4 spadła, co prawda nieznacznie, ale rynek oczekiwał zdecydowanie czegoś mocniejszego. Więc moim zdaniem ten model, który tutaj przedstawiam, bardzo prosty. Zachowania średniej kroczącej ropy naftowej, miesięcznej średniej kroczącej zachowaniem ropy naftowej cały czas ładnie funkcjonuje i w kolejnych miesiącach będziemy się cały czas posługiwać także i wracać do tej metody, która daje bardzo dobre moim zdaniem rezultaty, bo to ona właśnie pozwoliła mi ocenić, że jest jednak 52% prawdopodobieństwa dzisiaj, że dane będą gorsze niż zakładały prognozy, czyli wyższe niż to, że inflacja będzie niższa, czyli że te procesy dezinflacyjne będą się pogłębiały. I to jest odpowiedź na jedno z Państwa pytań, które zostały umieszczone w komentarzu tam poniżej. I oczywiście tam na dole w komentarzu zachęcam także, żeby dzielić się swoimi opiniami dotyczącymi tego, czy procesy dezinflacyjne już się kończą, czy czasem jednak w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach przyspieszą i będziemy mieć faktycznie do czynienia ze spadkami inflacji, tak jak chce konsensus rynkowy. Z ciekawostek, na co warto zwrócić uwagę, to inflacja w ujęciu core, ale dla sektora usługowego spada już 4. miesiąc z rzędu i to jest dobra wiadomość. Widać, że spadki inflacji konsumenckiej zaczynają przekształcać się także, przepływać na inflację typu core i to także w pewien sposób będzie dobry zwiastun tego, co się może wydarzyć w kolejnych miesiącach na inflacji w Stanach Zjednoczonych, a jak wiemy, szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych miał miejsce w czerwcu, procesy dezinflacyjne doszły do Europy po 3-4 miesiącach, więc prawdopodobnie te same zjawiska pojawią się wkrótce na inflacji core dla strefy euro, jako że 4-miesięczne przesunięcie ma miejsce, więc prawdopodobnie od lutego będziemy także obserwować spadki inflacji core dla strefy euro i prawdopodobnie także od kwietnia w Polsce to samo zjawisko będzie miało miejsce. No ale teraz rynkowe reakcje. W porannym komentarzu zamieściłem taką opinię, że jeżeli dane pokażą inflację jest wyższa niż zakładały prognozy, to powinniśmy mieć do czynienia z umocnieniem amerykańskiego dolara, powinno być to negatywne zjawisko dla indeksów giełdowych i generalnie dla ryzyka. Teoretycznie tak powinno być, w pierwszej reakcji tak było, ale tutaj rynek zaczyna już się wahać. I gdyby się okazało, że podczas dzisiejszej sesji na Wall Street, a nie ma dzisiaj żadnych innych danych, reakcja będzie jednak korzystna dla ryzyka, będzie to jeden z koronnych dowodów, że rynki giełdowe mają sentyment tak bardzo silnie zachęcający do ryzyka, że żadne dane makroekonomiczne nie są teraz w stanie powstrzymać popytu na ryzyko i tą tezę będziemy właśnie teraz obserwować i weryfikować, ale na samym początku także pokazuje zmiany implikowanej stopy procentowej jako punktu odniesienia i widzimy, że praktycznie nic się nie zmieniło od poranka dzisiejszego w Europie.
Poziom 5,18 jest cały czas wskazywany, rano było to 5,19, rynek praktycznie w ogóle nie reaguje. Ten wykres został ściągnięty 15 minut po danych makroekonomicznych i bardzo widać to dobrze także po zachowaniu amerykańskich obligacji, gdzie także jesteśmy cały czas przytuleni do poziomu 3,70% i tutaj nie widać jakiejś większej, dużej różnicy, a właśnie od tego, jak zachowa się rynkowa stopa procentowa i implikowana stopa procentowa, będzie bardzo wiele zależało podczas dzisiejszej sesji. Jeżeli ta rynkowa pójdzie w górę, stopa procentowa, amerykański dolar jednak powinien się umocnić. Ale jeżeli rentowności pójdą jednak w dół, to spodziewajmy się zjawiska odwrotnego i oczywiście powinien także zareagować na to jen. W tym wypadku dolar jen powinien zareagować w taki sposób, że jeżeli rynkowe stopy procentowe pójdą w górę, to jen powinien się zacząć osłabiać, czyli pary związane z jenem, w tym dolar jen, powinien pójść mocno w górę. Natomiast gdyby się okazało jednak, że te rynkowe stopy procentowe spadają, to w takiej sytuacji jen powinien zacząć się umacniać. I rentowności plus dolar, to na rynku surowcowym patrzymy od razu na zachowanie ceny złota i tutaj także bardzo analogicznie, jeżeli rentowności pójdą w dół, cena złota powinna iść do góry, ale jeżeli rentowności pójdą w górę, a to jest moim zdaniem jednak bardziej prawdopodobne, to cena złota powinna spadać. Dlatego też bądźmy gotowi, że złoto także będzie dzisiaj bardzo, ale to bardzo zmienne. Jeżeli popyt na ryzyko jednak będzie miał przewagę, to moja ocena tego, czy ten ruch będzie właściwy, będzie zależało od tego, czy Wall Street zdyskontuje cenę z miedzi nad poziomem $9,000. Jeżeli tak się stanie, to będę twierdził, że popyt na ryzyko jest tak silny, że nawet cena miedzi wraca do tendencji wzrostowej i będzie wspierała popyt na ryzyko i w takiej sytuacji będę się spodziewał nowych maksimów na indeksie Standard & Poor w perspektywie następnych godzin i dni. Będę oczekiwał ruchu w górę w kierunku maksimów wszechczasów na indeksie DAX w perspektywie następnych dni i prawdopodobnie także Bitcoin będzie wracał nad poziom $22 300, a to pozwoli znowu zaatakować okolice średniej 200-sesyjnej, czyli okolice $25,000, gdzie mamy naprawdę mocny i to bardzo mocny opór w ujęciu długoterminowym. Dzisiejsze dane są fantastyczne do tego, żeby ocenić, jaki jest sentyment rynkowy. Osobiście uważam, że jednak rynek zareaguje klasycznie po tych danych, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie. Trzeba być gotowym na każdy scenariusz. Oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych, jakie tylko jesteście w stanie znaleźć i dotrzeć. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu dotyczący raportu poświęconego tego, jak jastrzębie polują teraz na Wall Street, czego można się spodziewać po Fed w tym roku, czy inflacja w USA nas zaskoczy, czy te dane dzisiaj są sygnałem, który będzie zwiastował jej wzrost, czy też spadek i oczywiście, czy Rosja poprzez swoje działania będzie prowadziła do wzrostów, czy też spadków ceny ropy naftowej, co także oczywiście ma wielkie przełożenie na zachowanie trajektorii inflacji, o czym było już we wcześniejszej części tego materiału. Więc drodzy Państwo, zachęcam do tych materiałów. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. I wracając do rynku, zobaczmy teraz, jak bardzo wyraźnie inwestorzy spekulacyjni obcinają swoje shorty na jenie. To może być bardzo ciekawa informacja, która pozwoli przynajmniej zwiększyć prawdopodobieństwo obserwacji kolejnego ruchu na jenach. Na następnym bardzo ciekawym wykresie widzimy, jakie jest teraz przełożenie amerykańskich obligacji dwuletnich indeksowanych o inflację względem tej inflacji w Stanach Zjednoczonych, jak zachowanie tych obligacji bardzo ładnie sygnalizuje nam, co się może wydarzyć, co się będzie działo na inflacji w Stanach Zjednoczonych, a teraz wygląda na to, że rynek spodziewa się w perspektywie trzeciego i czwartego kwartału 2023 roku, że będziemy świadkami wytłumienia tempa dezinflacji w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że taka powinna być interpretacja tego wykresu. Na następnym ciekawym wykresie widzimy, jakie są długoterminowe teraz zmiany oczekiwań co do inflacji w Stanach Zjednoczonych względem badań, które były przeprowadzone we wrześniu i w grudniu, jak bardzo te grudniowe prognozy się podwyższyły i oczywiście analogicznie widzimy dla strefy euro, jakie są prognozy inflacyjne i w tym wypadku strefa euro oczywiście sygnalizuje nam poprzez swoje prognozy, że inflacja ma w tym roku spadać, że te procesy dezinflacyjne mają być
kontynuowane i także inflacja w wersji bazowej, także w strefie euro, ma ruszyć wyraźnie w dół. Jeżeli mamy inflację, jeżeli mamy do czynienia ze stopami procentowymi, to można bardzo łatwo zasygnalizować, jakie mogą być realne stopy procentowe, ale te uwzględniające przyszłą potencjalną ścieżkę inflacji. I w tym wypadku widzimy, że w tym roku najbardziej te dodatnie realne stopy procentowe mają być dla Stanów Zjednoczonych i dla Kanady spośród tych najważniejszych walut na całym świecie. Jeżeli mamy obligacje, które bardzo wyraźnie reagują na inflację i na potencjalne zmiany w polityce monetarnej, to możemy to porównać do tego, jaka jest stopa zwrotu z zysków na akcje. I widzimy, że kiedy porównamy obligację dwuletnią, to w tym wypadku obserwujemy najbardziej silne dowartościowanie obligacji od 2007 roku, a to pokazuje, że akcje są pewnego rodzaju przewartościowane i to jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem co do tego, co może się wydarzyć w następnych okresach w roku. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to jak bardzo teraz obserwujemy zmianę nastawienia inwestorów co do tego, co się ma wydarzyć do końca tego miesiąca w Stanach Zjednoczonych. Czy bardziej będą zyskiwały obligacje, czy też akcje. I na tym wykresie widzimy, że profesjonalni uczestnicy rynku nastawiają się, że jednak do końca miesiąca będziemy mieć wzrosty indeksów giełdowych. I to jest ciekawe, ponieważ inwestorzy detalicznie redukują swój optymizm na tym wykresie widać, a profesjonalni zwiększają. I to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Zobaczmy, jakie jest porównanie wskaźnika dotyczącego zachowania cen akcji do obligacji. I ten wskaźnik pokazuje, że tutaj akcje mogą być dopiero w perspektywie jakiegoś czasu atrakcyjne, ale na razie to jednak te obligacje mają tutaj przewagę. A jeżeli zobaczymy na dane zbiorcze odnośnie PKB dla strefy euro, to ona była dokładnie taka jak prognozy na wykresie, bardzo dokładnie to widać, a zachowanie zwłaszcza ceny gazu na przestrzeni ostatnich miesięcy sprawia, że oddala się wizja recesji w strefie euro, podwyższane są prognozy wzrostu PKB dla strefy euro, no i oczywiście w takiej sytuacji mamy podwyżki wszystkich oczekiwań co do wzrostu gospodarczego w naszym kraju, w strefie euro. I teraz rzut oka na rynki emerging markets. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jaka jest korelacja między walutami emerging markets a zachowaniem amerykańskiej obligacji. I widzimy, że ta wartość spada do poziomów bardzo niskich, minus 0,5, czyli korelacja ujemna jest bardzo silna, więc jeżeli po tych wszystkich informacjach, które dzisiaj zostaną przetrawione, okaże się, że rentowności idą w górę, to spodziewajmy się z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że złoty i inne waluty emerging markets będą spadać. Ta korelacja jest ujemna, bardzo silna, więc korelacja między rosnącymi rentownościami a złotym jest bardzo wyraźna, tego się spodziewamy i oczywiście odwrotnie. Jeżeli zobaczymy, że rentowności amerykańskich obligacji spadają, to z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy mogli stwierdzić, że wkrótce także złoty zacznie się umacniać i ten wykres korelacji moim zdaniem warto sobie zapamiętać. I dzisiaj oczywiście rozpoczęliśmy publikację na moim kanale shortów i pierwszy short odnosił się do tego, jaki był wzrost PKB w Polsce, ponieważ dzisiaj o 10 poznaliśmy wstępne dane. Były to dane nieco gorsze niż zakładały prognozy, na tym wykresie to widać. Najważniejszą optymistyczną wiadomością jest to, że prawdopodobnie, bo jeszcze nie znamy cząstkowych danych, że najbardziej kontrybuowała pozytywnie składowa inwestycji, a oczywiście obserwacja związana z osłabieniem gospodarczym w strefie euro oraz negatywnymi konsekwencjami podwyżek stóp procentowych oraz oczywiście zjawiska, jakim jest inflacja, doprowadziły do tego, że konsumpcja raczej była gorsza i te dane dobitnie to pokazują, zwłaszcza w ujęciu kwartał do kwartału, ponieważ ten wykres pokazujący prognozy kwartał do kwartału oznaczał, że nikt nie trafił względem prognoz tych danych makroekonomicznych, czyli dane były gorsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy. To pokazuje, że bardzo silnie dynamika wzrostu PKB zmniejszała się w końcówce 2022 roku, ale oczywiście te dane są już historyczne, są już uwzględnione w cenach, dlatego nie mają większego znaczenia, a rynek złotego, polskich aktywów reaguje na te dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych i one są najważniejsze.
Rynek złotego, jak tutaj Bloomberg pokazuje, poziom 4,80 na euro złotym jest kluczowy, bardzo istotny, ważny. Na następnym wykresie, który także moim zdaniem warto jest do obserwacji, widzimy jednak, jakie jest powiązanie zachowania złotego i innej waluty tutaj z naszego regionu, czyli węgierskiego forinta. I widać, że na przestrzeni ostatnich co najmniej 2, a jeżeli nie 3 miesięcy zyskuje węgierski forint coraz bardziej i prawdopodobnie jest to efekt rosnącego dysparytetu stóp procentowych na korzyść Węgier. Moim zdaniem jest to główny powód, dlaczego od kwietnia nie było tak silnego węgierskiego forinta względem złotego i myślę, że to jest pewnego rodzaju ciekawostka, co się dalej wydarzy. A po tych oczywiście dzisiejszych danych, jeżeli się okaże, że rentowności idą w górę, zwłaszcza na zakończeniu dzisiejszej sesji na Wall Street, to spodziewajmy się jutro bardzo negatywnej sesji na giełdzie papierów wartościowych, wzrostów rentowności polskich obligacji oraz przyceny złotego. Natomiast jeżeli się okaże, że po tym całym wyszumieniu dzisiaj, po tych danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, rentowności spadną, to w takiej sytuacji tendencja odwrotna powinna być obserwowana. Złoty powinien być bardzo silnie kupowany, rentowności powinny spadać, a giełda papierów wartościowych reprezentowana przez indeks WIG20 powinna zaliczyć nowe, ruszyć w kierunku maksimum w tendencji wzrostowej, wrócić nad poziom 1900 punktów i oczywiście jutro będziemy czekać na dane o inflacji z Polski, ale myślę, że te dzisiejsze ze Stanów Zjednoczonych mają równie, jeżeli nawet nie większe znaczenie dla polskich aktywów niż dane z Polski. I oczywiście, drodzy Państwo, na samym końcu zachęcam jeszcze raz do wszystkich materiałów edukacyjnych, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Poświęcony ten materiał jest temu, że Jastrzębie i ci wszyscy, którzy nastawiają się na bardziej agresywne podwyżki stóp procentowych, trajektorię podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, że oni teraz zaczynają rozdawać karty, czego można się spodziewać w Stanach Zjednoczonych w 2023 roku po Fedzie, co może się wydarzyć na inflacji w Stanach Zjednoczonych w tym roku i oczywiście to, jak bardzo zachowa się ropa naftowa po tym, co Rosja będzie robiła z podażą ropy naftowej i oczywiście jakie mogą być tego konsekwencje dla inflacji. Zachęcam do tych materiałów, przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę stopy zwrotu na tym fantastycznym dniu, który powinien obfitować w ogromną zmienność. Pozdrawiam.